Mówi się, że żyją jak pies z kotem. To popularne powiedzenie zazwyczaj oznacza ciągłe kłótnie, awantury i absolutny brak nici porozumienia. Jednak prawda jest taka, że ten legendarny konflikt rzadko wynika z czystej złośliwości. Najczęściej to po prostu jedna wielka, komiczna bariera językowa. Wyobraź sobie taką sytuację. Pies energicznie macha ogonem, co w jego radosnym słowniku oznacza zaproszenie do wspaniałej, szalonej zabawy. Niestety, dla kota ten sam gwałtowny ruch ogonem to wyraźny sygnał najwyższego zdenerwowania, oznaczający, że zaraz poleją się łzy i polecą pazury. I tak oto, pełen dobrych chęci psi optymista zderza się z gotowym do walki kocim wojownikiem, a wszystko przez jeden mały gest. A co z mruczeniem? Kot mruczy z zadowolenia. Brackie wibracje brzmią podejrzanie znajomo, zupełnie jak warczenie. Kiedy drapieżnik mruczy pod nosem, pies czuje się zdezorientowany. To niskie, niebezpieczne warczenie brzmi dla niego jak poważne, ostateczne ostrzeżenie. Problemem jest też spojrzenie. Pies patrzący prosto w oczy okazuje pełne zaufanie i miłość. Dla kota to z kolei prowokacja i wyzwanie. Uniesiona psia łapa to znak ogromnego zaciekawienia, prośba o uwagę lub po prostu chwila zwykłej niepewności. Dla kota to jednak jawna groźba i gotowość do ataku. Mruczek natychmiast przyjmuje wrogą postawę obronną. A kiedy kot ociera się o psie łapy, to nie czułość. On właśnie ogłasza światu, że ten duży, włochaty stwór jest teraz jego własnością. Ta cała komedia pomyłek jest zupełnie inna, gdy zwierzęta dorastają razem od małego. Wtedy tworzy się nierozerwalna, niemal rodzinna więź. Kociak i szczeniak uczą się nawzajem swoich gestów. Po pewnym czasie doskonale wiedzą, co znaczy machanie ogonem i że mruczenie nie jest groźbą. Problem pojawia się, gdy dorosłe osobniki spotykają się po raz pierwszy. Ich głęboko zakorzenione, drapieżne instynkty mogą łatwo wziąć górę nad rozsądkiem. Bezpieczeństwo jest kluczem. Kot musi mieć kocie azyle, wysokie półki i miejsca, do których głośny i natarczywy pies po prostu nigdy się nie wdrapie. Często to zderzenie dwóch odmiennych temperamentów, które musi znaleźć złoty środek, aby wspólne życie nie stało się po prostu ciągłym polem bitwy. Sukces relacji to kompromis. Z czasem, po wielu nieporozumieniach, zwierzęta zaczynają budować pakt o nieagresji i uczyć się szacunku dla przestrzeni drugiego. A kiedy drapieżnik mruczy z zadowolenia, pies, który nauczył się kocich sygnałów, doskonale rozumie ten dźwięk i już się go po prostu nie boi. A kiedy kocia piosenka nie jest już warczaniem, rodzi się nietypowa przyjaźń, która staje się wielkim sukcesem gatunkowej dyplomacji. Ostateczny dowód na sukces urocza drzemka na kanapie, która kończy te wszystkie nieporozumienia i wojenki, łącząc ich światy w jedno. Relacja jak pies z kotem nie musi być wojną. Pamiętaj o tym, gdy twoi pupile zaczną budować swoją nową, pełną miłości dyplomatyczną przyjaźń.